Dobry wieczór. Zapraszamy Was dzisiaj na jarmark świąteczny w Bydgoszczy. Podobno ten najpiękniejszy w Europie jest w Gdańsku, najstarszy w Europie jest w Dreźnie, 1346 rok. A jak będzie w Bydgoszczy? No nie wiem, zobaczymy, przekonamy się. Przekonamy się, czy ceny zwalają z nóg, przekonamy się, czy jest smacznie, czy jest sympatycznie i jakie atrakcje przygotowało dla nas miasto. Zapraszam! Hej, hello! Zepsujesz nam święta? Zepsujesz nam święta? Zrobisz wszystko, co w twojej mocy? Okej, pa! Skąd w ogóle jarmarki w Bydgoszczy? Słuchajcie, ta historia sięga wielu, wielu lat wstecz. W 1484 roku Kazimierz Jagielloński nadał Bydgoszczy prawo do organizowania 3 jarmarków w roku. I proszę bardzo, 2025, tada! Nie wiem, czy pamiętacie, że wcześniej jeszcze takie jarmarki, taki jarmark świąteczny odbywał się tutaj niedaleko na Rybim Rynku. Podobno od 2018 przenieśliśmy się na Mostową. Prawdę mówiąc, nie byłam w stanie zweryfikować tej daty, ale jeżeli wiecie, to napiszcie, bo według mnie jarmark na Mostowej jest od zawsze, ale na pewno nie mam racji w tej kwestii. Dajcie znać, 2018 czy wcześniej? Wy poszukujecie zazwyczaj na takich jarmarkach? Bo ja grzanego wina. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj je zaraz dopadniemy. Młodzież poszukuje churrosów, na pewno z bitą śmietaną albo z nutellą, jak znam życie. A my poszukujemy grzanego wina. Idziemy? I co, kochani? Grzane winko? Całe 20 zł. Uwaga, degustacja. Smak świąt. Bardzo dobre. Wybitne, zobaczcie. Z pomarańczką, więc tak jak powinno być. Bardzo dobre. Słyszeliśmy mrożące krew w żyłach opowieści o dzikich tłumach, które tu się przewalają. I zapewne tak było w weekend. A my, proszę ja was, jesteśmy w poniedziałek i spokój. Można swobodnie przejść, można swobodnie się dopchać do stoisk. Także polecamy jarmark w dzień powszedni. Zobaczcie, bez dzikich tłumów. Dzień dobry. Ale skarby. Czy widzieliście, jak cudownie nasz magistrat przygotowuje się do świąt? Naprawdę można poczuć atmosferę. Jest przepięknie, słuchajcie. Jest kolorowo, jest baśniowo i tak jak powiedziałam, bez dzikich tłumów. Nic, tylko przyjeżdżajcie. Zobaczcie, jak jest pięknie. Zwróciliście uwagę?
największa kolejka przy stoisku regionalnym z mlekiem, serami i wyrobami własnymi. Znaczy się, powrót do natury naprawdę uskuteczniamy wszędzie, nawet na jarmarku. A oto i krowa. A wy, czy już napisaliście list do świętego Mikołaja? Jeżeli to zrobiliście, to tu jest właściwe miejsce. Na pewno dotrze, na pewno. Na jarmarku możecie oczywiście spotkać stoiska ze wszystkim. Z wyrobami, z bombeczkami, ale można też coś, co króliczki lubią najbardziej, czyli winka i inne pyszne nalewki. I o tym opowie nam pan Łukasz. Panie Łukaszu, pierwszy raz na jarmarku? Na tym jarmarku pierwszy raz. I co, jak wrażenia? Na razie bardzo fajnie, jesteśmy po weekendzie otwarcia, sporo ludzi, sporo odwiedzających, dużo się dzieje dookoła, więc jest przyjemnie. A proszę mi powiedzieć, co możemy u pana kupić? Proszę nam pokazać. U nas można kupić tak, nalewki toruńskie, góralskie, trochę likierów, takie klasyczne zimowe, bombardino na przykład, litewskie wina owocowe, cydry, wina musujące, wina hiszpańskie, bardzo dobre, półwytrawne, grzańce. Więcej likierów, więcej win, więcej nalewek. O, naprawdę pychoty. A proszę mi powiedzieć, co się cieszy największą popularnością? Bo ja rozumiem, że to są też pewne mody i z roku na rok coś innego króluje na takich stoiskach i wśród klientów. Zgadza się. Klienci najczęściej pytają o nalewki. Pytają też o takie oryginalne alkohole, które ciężko dostać w markecie. Przede wszystkim bombardino albo taka herbaciana góralska, a nawet afrykańska amarula. Super. Tak żeby było trochę cieplej niż u nas. Oczywiście grzańce, tam nalewki bardzo dobre, czy wiśniowe, czy takie na słodko. Ale widzę, panie Łukaszu, że u pana też można czegoś spróbować. Tak, To proszę powiedzieć, co dobrego będziemy mogli spróbować praktycznie sobie. wszystko, co mamy tutaj wystawione w pierwszym rzędzie, mamy również do degustacji. Mhm. Mając pełną świadomość tego, że jak coś zasmakuje, Tak. to chętniej kupimy, będziemy wiedzieli co. Dlatego praktycznie wszystko można u nas spróbować. Mamy same dobre rzeczy wystawione specjalnie z myślą o degustujących. Jak myślicie? Oczywiście, że spróbujemy. Panie Łukaszu, coś dobrego, Dobra, jednego, tak dobra, specjalnie dla mnie. dobra. Poproszę. To proszę posmakować naszej specjalności, Dobrze. jednej z lepiej sprzedających nam się rzeczy. Tak. To jest irlandzki likier na bazie whisky. Na słodko, dużo nut toffee, karmelu. Fenomenalnie Słuchajcie, pachnie. Pachnie cudownie, pachnie rewelacyjnie. Zaraz wam powiem, jak smakuje. Ten wieczór stał się od razu cieplejszy, od razu sympatyczniejszy. Panie Łukaszu, gratuluję, przepyszny, naprawdę dobre Cieszę się oko do bardzo. klienta. Od razu pan wiedział, co mi zasmakuje. Słuchajcie, zapraszamy na stanowisko pana Łukasza i nie tylko. Jarmark świąteczny w Bydgoszczy. Same pyszności, a niektórych możecie nawet spróbować. Pycha! No i zobaczcie, poza jedzonkiem, poza likierami, poza ozdobami świątecznymi, też spotkaliśmy panią Madzie, która ma cudowne kosmetyki i czuję, że chciałaby nam o tym opowiedzieć. Pani Madziu, co dobrego u pani możemy kupić? Dobry wieczór, ja jestem Magda, moja firma nazywa się Colibri Iris, piękne logo tutaj widnieje. Zajmuję się robieniem naturalnych rzeczy. Przede wszystkim moim zainteresowaniem są sole kąpielowe. Robię sole do kąpieli na bazie soli kłodarskiej, różowej i potasowo-magnezowej.
Fajne jest to, że zioła uprawiam i zbieram w większości sama i tworzę piękne zapachy. Niestety powąchać ich nie możecie, ale możemy zdać się tutaj na panią prowadzącą. Tu na Słuchajcie, przykład mamy różę, Róża. geranium i bursztyn. róża, Tu jest coś z myślą o panach, kora dębu, rozmaryn i trawa cytrynowa. siła dębu, sól męska. Kochanie, to ty musisz. Sól jest super, dlatego że suplementuje nas w potas, magnez, odpręża nasze mięśnie, koi układ kostny, no i nerwowy przez podaż magnezu, czyli no, sprawia, że możemy naprawdę głęboko się zrelaksować i wypocząć po dniu pełnym wysiłku fizycznego albo stresu, co chyba jest tylko niestety dość powszechne. Polecamy wannę, nie? Bo w misce to tak może nie Można być efekt. moczyć stopy, też jest git sposób. No ale dla osób, które nie mają wanny, mam sole, które są dedykowane do sauny i inhalacji. Taką inhalację można z powodzeniem wykonać w domu nad garem. Przedstawiam geranium, które jest absolutnym hitem. Dobra, poczekajcie. Sprawdziło się już przez nie jeden sezon przeziębieniowy. Świetny na problemy Pięknie z zatokami, na cieknący nos. No i muszę pokazać sosnę, gdyż mieszkam przy lesie sosnowym, to moja duma. Bardzo trudno było zrobić tą sól, nadać jej zapach w naturalny sposób, Słuchajcie, niesamowicie ale pachnie. myślę, że się udało. Niesamowicie. Pani Madziu, ale widzimy też świeczki. Tak, świece z Opowie nam węzy pani? pszczelej koniecznie na stole wigilijnym i nie tylko. Są super, bo są naturalne, nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji, za to jakby nadają miły aromat miodu i cudnie skrzą. A To to? są kruszki soli kłodawskiej, gdyż uważam, że są piękne, ale większym hitem chyba są świeczniki wykonane z bryłek soli kłodawskiej. Tutaj mamy otworek na świeczkę. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się z Kłodawy przywieźć świeczniki szare. One są niezwykle rzadkie i właściwie trudno dostępne, więc macie niepowtarzalną okazję, żeby takie zakupić. Czy może nam albo pani chociaż powiedzieć, im się jaka przyjrzeć. jaka jest cena takiego? Ja je wyceniam w zależności od wagi, gdyż uważam, że okej. trudno z uwagi na urodę. Jest to sprawa subiektywna, ale ceny wahają się od 38 do 48 zł. Słuchajcie, nic, tylko przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie na jarmark bydgoski, odnajdźcie panią Madzię. Numer 10, strzał w dziesiątkę. Zakupy u nas to jest strzał w dziesiątkę, także No po prostu nic cóż dodać, więcej nic powiedzieć, ująć. los tak chciał. Słuchajcie, strzał w dziesiątkę. Pani Madzia i jej sole. Jak powąchacie, to naprawdę nie odejdziecie stąd z pustymi rękami. Koniecznie, właśnie, trzeba przyjść i wąchać, bo tego przez media nie ogarniemy. No. Choć się staramy, nie damy rady. Jeszcze nie mamy technologii, może przyjdzie. To, co za mną widzicie, to nasza bydgoska choinka. Ogromna. Nie wiem, kto ją będzie wynosił po świętach, ale naprawdę będzie miał zajęcie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Przyjechała do nas z Borów Tucholskich. Taką przynajmniej uzyskałam informację w internecie, ale nie byłam w stanie jej zweryfikować. Jeżeli ktoś ma ściślejsze informacje, to niech da znać w komentarzach. Ja usłyszałam Bory Tucholskie. Takie cuda, to pana? I co? Zobaczcie, nowa świecka tradycja. W tej chwili na wszystkich jarmarkach biją popularność churrosy. Pycha, naprawdę pycha. Albo z białą czekoladą, jak my, albo z nutellą. Nic, tylko się delektować. Hiszpański zwyczaj na polskich jarmarkach. Zobaczcie, kochani, bez czego sobie nie wyobrażacie jarmarku? Oczywiście bez serków, bez oscypków, z żurawinką zawsze pyszne.
Zapytamy pana, co można u pana dobrego dostać, co się cieszy największą popularnością. Proszę nam powiedzieć. Największą popularnością się cieszą oczywiście sery nasze góralskie, wszystkie nasze tutaj produkty regionalne. Oczywiście podstawa oscypeczek z grilla, z żurawinką albo z boczusiem. W tym momencie mi się z boczusiem skończyły, bo takie dobre, że zjedli sićko. Polecam białe sery z czosnkiem. Są słońsze, są mniej słońsze, przetwory nasze, żurawinę, syropy, rydze. No wszystko nasze. Czy coś ich na procencik lekki do herbaty góralskiej, herbatka z rumem, cytrynki w rumie. Super, a Wszystko nasze są to produkty regionalne, które sami zresztą robimy. proszę mi powiedzieć nasze, to znaczy skąd? Z Podhala, z Okopanego, ale tak jak ja wystawca, sićka w rodzinie robimy sami to wszystko. Fantastycznie. Fantastycznie. Panie Piotrze, proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że przyjechał pan właśnie do Bydgoszczy? No jednak ma pan troszkę. Skąd pan tutaj i czy to pierwszy raz? No tu już lata tak lecą, że człowiek stracił rachubę kielo. Razy tu był, ale no już dobre kilka lat się tu jeździ. Fantastycznie. I proszę powiedzieć, jak pan ocenia tegoroczny jarmark? Ja rozumiem, że to jest dopiero początek, że jesteśmy po weekendzie otwarcia. Natomiast proszę powiedzieć, w porównaniu do tych lat, które pan pamięta, te lata wstecz, jak pan ocenia tegoroczny jarmark? No dopiero weekend minął, troszkę było mniej ludzi, ale Okej. człowiek zadowolony, nie ma na co narzekać, bywało gorzej, jak zawsze, rozlepiej, rozgorzej. Także będzie wszystko dobrze na pewno. Okej, no to życzymy wszystkiego dobrego. Panie Piotrze, i co? No to do zobaczenia w przyszłym roku zatem. Jak się uda, zdrowie będzie, to będziemy. To do zobaczenia. Dziękuję, do Pa. zobaczenia, pa. Słuchajcie, nic tylko przychodźcie do pana Piotra i spróbujcie tych wszystkich pyszności. Prosto z Podhala pan Piotr z rodziną robi. Nic tylko próbować. Zakopane się kłanią. Kto nigdy nie jadł pieczonego ziemniaczka albo nową modą kręconego ziemniaczka, niech pierwszy rzuci ziemniaczkiem, no bo niby czym. Oczywiście, na rózgę, jak co roku, mam nadzieję. Bez czego się nie może obyć jarmark? Bez klientów. Do tej pory rozmawialiśmy z wystawcami, a teraz postanowiliśmy zapytać klientki Angelikę i Ewelinę, które tutaj spotkaliśmy i które zgodziły się z nami porozmawiać, co je przygnało w poniedziałkowy wieczór, dlaczego postanowiły spędzić wieczór właśnie tutaj. Pani Angeliko, co się stało? Umówiłyśmy się z koleżanką na spacer, dawno się nie widziałyśmy i chciałyśmy spróbować, czy grzane winko w tym roku smakuje tak samo dobrze jak w zeszłym. I co? Smakuje tak samo dobrze? Oczywiście pyszne, zapraszamy wszystkich klientów. A czy poza grzanym winkiem, co jest oczywiste, pozdrawiam serdecznie, czy poza grzanym winkiem coś jeszcze was tutaj skusiło? Coś jeszcze oglądałyście? Na coś jeszcze macie ochotę? Ja mam ochotę jeszcze na churrosy na pewno i no na pewno skosztujemy jakiegoś dobrego jedzonka. Widzicie, mówiłam, nowa świecka tradycja, churrosy oczywiście. No i oczywiście klimat. Można sobie tutaj popatrzeć na przepiękną Bydgoszcz, no i na atrakcje, które tutaj zostały zorganizowane na poczet jarmarku. Widzicie, doskonałe przygotowanie do świąt. Tak jak dziewczyny Angelika i Ewelina zapraszają na jarmark. Zapraszacie? Zapraszamy. Jaka jest świecka tradycja? Oczywiście taka, że jak co roku trzeba wjechać na samą górę i podziwiać panoramę Bydgoszczy.
Mamy bilety, 30 zł bilet, bez względu czy normalny, czy ulgowy. Także powiedzmy sobie, atrakcja może nie jest zbyt tania, no ale nie dyskutuje się z tradycją. Jaka jest tradycja naszego jarmarku? Otóż taka, że pan prezydent Bruski, który otwiera jarmark, wjeżdża właśnie tym jajem, Bydgoszcz jajem, na samą górę i wówczas uznajemy jarmark za otwarty. Tym razem oczywiście też tak się stało i my również jak co roku wjeżdżamy i podziwiamy panoramę w Bydgoszczy. Dodatkowo, jeżeli zastanawialiście się, ile jest kółek, to uwaga, my stajemy, co oznacza, że kółek było 5. Pani Angeliko, jak się Pani podoba tegoroczny jarmark? Proszę nam opowiedzieć. Bardzo mi się podoba. To piękna inicjatywa miasta, skierowana ku nam, mieszkańcom. Jest pięknie, jest smacznie, jest klimatycznie. No warto się przejść, chociażby całymi rodzinami. Na pewno jest to atrakcja nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Mamy tutaj też liczne koncerty, piękne ozdoby, co widać. Uważam, że taka inicjatywa jest jak najbardziej fajnym takim punktem przed świętami. Czuje się Pani wprowadzona w świąteczny nastrój? Bardzo, bardzo chyba, myślę, że każdy. Wystarczy tylko spojrzeć na te ozdoby choinkowe, one już robią, czy takie światełka robią już swój klimat. To proszę jeszcze ostatnie Tak. pytanie. Proszę nam powiedzieć, co Pani najbardziej zasmakowało? Miała Pani okazję już spróbować, czy No, przerwaliśmy ja w takim Pani? czasie uwielbiam grzańca. O, jak I wszyscy. wszystkie takie korzenne przyprawy to jednak pobudzają troszeczkę nasze też zmysły. I bigosik. To już taka też tradycja, no ja lubię po prostu bardzo. Całkiem ostatnie pytanie. Tak. Który to Pani jarmark? Proszę powiedzieć. Przypomina sobie Pani? To już jest mój trzeci albo czwarty. Tak, ale z roku na rok jest coraz piękniejszy, bo są różne ozdoby, jest ich więcej i wydaje mi się, że też mieszkańców jest więcej. W szczególności jak jest weekend, to naprawdę jest tu gęsto. Także słuchajcie, z Panią Angeliką zapraszamy serdecznie. Jarmark Zapraszam. bydgoski jak co roku fenomenalny. Zapraszam. Absolutnie i zdecydowanie przyjeżdżajcie na jarmark bydgoski. Jest smacznie, jest klimatycznie, jest przesympatycznie. Możecie spotkać niesamowicie fantastycznych ludzi. Możecie porozmawiać o cudownych kosmetykach, o jedzonku, nawet z prawdziwymi góralami. Także jeżeli nie macie pomysłu, przyjeżdżajcie. A jeżeli leżycie w tej chwili pod kocykiem z herbatką i zastanawiacie się, jakby tu nie wyścibić noska spod tego kocyka, to absolutnie ruszajcie w drogę. Słuchajcie, gdzie, jak nie tutaj, gdzie, jak nie w grudniu. Naprawdę jarmark ma wiele do zaoferowania i zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia!